Rolnicy masowo w całej Europie protestują. Rzucają obornikiem, palą opony i torują drogi. Ponad 70% społeczeństwa protesty popiera. Jak czytamy na łamach Rzeczpospolitej, ponad 50% ankietowanych zdecydowanie popiera protesty, a ponad 20% deklaruje, że raczej je popiera. Co ich do tego skłania? Dlaczego rolnicy protestują? Sytuacja i skutki wprowadzenia programu Europejski Zielony Ład są szczególnie dotkliwe dla rolników. Jest to powód, dlaczego przez Polskę i niemal przez całą Europę przelewają się ich protesty. Tak rozległa skala protestów jest dowodem na ich solidarność. Produkcja jest zagrożona, gospodarstwa są zagrożone. Spójnikiem w masowych protestach stał się Zielony Ład. W każdym państwie można usłyszeć odmienne argumenty. Na przykład w Polsce protestują przeciwko przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą. Unia Europejska zapowiadała ochronę wewnętrznego rynku, a nasze spełniające normy europejskie produkty nie mają szans konkurować z produktami z Ukrainy. Zboże, owoce to przykłady żywności, których ceny sprzedaży spadają poniżej kosztów produkcji. Skutkuje to nieopłacalnością produkcji żywności. A czy nie jest ryzykownym zniechęcanie producentów żywności do jej dalszej produkcji, tym bardziej przy obecnej sytuacji geopolitycznej? Mało tego, w Holandii dochodzi do wywłaszczania rolników. Państwo za pomocą różnych instrumentów jest w stanie pozbawić takiego rolnika ziemi, a nawet gospodarstwa. Rolnicy, bez których niegdyś nie byłoby możliwe funkcjonowanie państwa, teraz mogą być pozbawieni praw do własnej ziemi, dziedziczonej niejednokrotnie z dziada pradziada. Takie zmiany w prawie są uderzeniem we własność prywatną. Zwolennicy wprowadzenia Zielonego Ładu postulują za ograniczeniem stosowania nawozów, ograniczeniem stosowania pestycydów, ograniczeniem stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, czy wprowadzenie produkcji ekologicznej na co najmniej 25% powierzchni. Część przepisów i kontrolowana uprawa czy produkcja żywności skutkuje lepszym jakościowo produktom na półkach. Jednak z drugiej strony niektóre postulaty wydają się sprzeczne. Na przykład możemy usłyszeć, że nie ma korelacji pomiędzy stosowaniem pestycydów a zbieraniem większych plonów. To po co rolnicy kupują i robią sobie dodatkową robotę, jeżeli urzędnicy podpowiadają, że to nie działa? Po co wydawać pieniądze i marnować czas, jak nie ma korelacji ze zwiększonymi plonami? Unia Europejska wprowadza zasady, które mają na celu zwiększenie plonów. Tak twierdzi przedstawiciel Brukseli. Jedziemy dalej. Urzędnicy chcą rolnikom pomóc w uprawie ziemi, żeby oni sami własnej ziemi nie wyeksploatowali. To jak to jest, że rolnik często od dziecka podpatruje, jak ziemię uprawiać, dostaje ojcowiznę, dalej sam uprawia tę ziemię i ta ziemia płodzi. Czyli dziadkowie, rodzice, następnie kolejne pokolenia ziemię uprawiają, a urzędnicy twierdzą, że robią to w nienależyty sposób. Obecnie wielu rolników stosuje nowe technologie, ale część wypracowanych praktyk nadal działa. Tak sądzę. Celem jest, aby do 2050 roku Europa była neutralna klimatycznie. Unia Europejska chciała zredukować emisję dwutlenku węgla do 2040 roku o 90% przez rolnictwo. Natomiast pod naciskiem rolników raczej w tej kwestii nastąpią zmiany. Pobudki Zielonego Ładu są szlachetne. Zapobieganie masowej imigracji z ciepłych miejsc, np. z Afryki, walka z suszą, zmianami klimatu, poprawa płodności ziemi, żeby służyła człowiekowi jak najdłużej. Ale czy to nie spowoduje przeniesienia produkcji w miejsca, gdzie tychże ograniczeń nie ma? Europa odpowiada za 6% emisji dwutlenku węgla. Czy takie dokręcanie śruby nie spowoduje przeniesienia emisji w miejsca, w których regulacji nie ma? A co jeżeli uzależnimy się od produkcji żywności? Produkcja żywności jest strategiczną gałęzią gospodarki i nie możemy uzależniać się od zewnętrznych dostaw, co pokazała nam pandemia i miejmy nadzieję, że nie pokaże nam tego żaden konflikt. Ograniczenie emisji dotyczy również prawa budowlanego. Dyrektywa EPBD została przyjęta w Parlamencie Europejskim. Ma ona na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przeprowadzenie transformacji w budownictwie. Kamieniem milowym ma stać się rok 2030, od kiedy wszystkie nowo wznoszone budynki będą musiały być zeroemisyjne.
Czy nowa dyrektywa to koniec z kotłami na paliwa kopalne? Niby tak, ale nie do końca. Definitywny koniec z piecami na węgiel. Za 6 lat koniec z montażem pieców na węgiel w nowych budynkach. Od 2040 roku państwa w Unii Europejskiej będą musiały wycofać kotły na paliwo stałe z już istniejących budynków. A co z kotłami na gaz? Dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynku nie zakazuje eksploatacji kotłów gazowych. W przyszłym roku zostaną wstrzymane dopłaty do wymiany źródeł ciepła na samodzielne kotły zasilane wyłącznie paliwami kopalnymi. W internecie krąży dużo newsów na temat wycofania gazu. Może jest to związane z hasłem paliwa kopalne i późniejszą interpretacją. Czym paliwo kopalne jest? Czasami ślimak to ryba, więc różnie bywa. Czyli jak z tymi dofinansowaniami, które jakby nie było wyznaczają trend transformacji. Dozwolone będzie zachęcanie do systemów hybrydowych z istotnym udziałem odnawialnych źródeł energii. Jakie to kombinacje? Na przykład kombinacja kotła gazowego z kolektorem słonecznym lub z pompą ciepła. Czyli taki program Czyste Powietrze nadal będzie mógł finansować kotły gazowe, ale pod warunkiem, że będą one pracować w skojarzeniu z odnawialnym źródłem energii. Po 2030 roku w budynkach bezemisyjnych nie wykorzystamy samodzielnych kotłów zasilanych wyłącznie paliwami kopalnymi. W tym miejscu rzeczywiście do paliw kopalnych wejdą węgiel, gaz ziemny, LPG pochodzenia kopalnego. Systemy hybrydowe z OZE będą mogły być instalowane. Nasza zagwozdka dotycząca zrozumienia pojęcia kocioł zasilany paliwami kopalnymi rozwiąże się do końca 2024. Do tego czasu Komisja Europejska wyda wytyczne dla państw członkowskich. Dyrektywa duży nacisk stawia na efektywność energetyczną, bo im mniej energii potrzebuje budynek, tym mniej jej trzeba wyprodukować. Jednocześnie państwa członkowskie odrzuciły postulat pełnej elektryfikacji ogrzewania budynków mieszkalnych. 26% budynków, które mają najsłabszą charakterystykę energetyczną, ma być poddana renowacji do 2033 roku. Do 2030 modernizację ma przejść 16% najbardziej energetycznie niewydajnych budynków. Jednak remonty nie mają być obowiązkowe. Też od 2030 roku fotowoltaika będzie obowiązkowa dla wszystkich nowych budynków mieszkalnych. Od czego się to rozpocznie? Fotowoltaika będzie montowana obowiązkowo na wszystkich nowych budynkach publicznych i niemieszkalnych o powierzchni powyżej 250 m2 od 2026 roku. W kolejnym roku taki obowiązek obejmie również istniejące budynki publiczne i niemieszkalne, które będą poddawane gruntownej renowacji. Część budynków wyłączono spod regulacji dyrektywy, ale zazwyczaj w nich wyłącznie bywamy. Należą do nich np. zabytki, miejsca kultury i budynki tymczasowe. Jaka jest więc przyszłość mieszkalnictwa? Mogą być to domy pasywne. Są one co prawda droższe w budowie, jednak jak zapewniają producenci, zyski z codziennej eksploatacji równoważą poniesioną inwestycję. Może być to ogólnikowe hasło, jednak przepisy idą w kierunku zwiększenia energooszczędności budynków. Czy to rozwój, czy prawo? Często coś rodzi się z chaosu. Czasem większego, czasem mniejszego. W mediach, w interpretacjach jest trochę tego chaosu informacyjnego. W sumie nie możemy mówić o obiektywizmie jako takim. Skupia się na niego szereg subiektywnych opinii. Kierunek wydaje się być jednak konkretny. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacja. To hasła towarzyszące idącym zmianom. Dajcie znać, czy należycie do większości i wspieracie protesty rolników, czy raczej za wszelką cenę chcecie wprowadzenia jak najszybciej Zielonego Ładu. Jeżeli tak, to czy martwią Was, a może nie martwią, konsekwencje? A może jeszcze inna postawa? Może sądzicie, że cele Zielonego Ładu są ambitne, tylko trzeba je wydłużyć w czasie? Jeżeli podobał Ci się materiał, to nakarm algorytm łapką w górę i subskrypcją. Pomoże mi to w szybszym rozwoju kanału i dostarczaniu ciekawych informacji. Hej!